Cześć, witam Was serdecznie, właściwie witamy Was serdecznie razem z Aleksandrem. Aleksander jest wielki, ale w tym kraju trzeba dodać mu jeszcze jedno, ponieważ oni są na tym punkcie bardzo przewrażliwieni. Aleksander Wielki Macedoński. Tak, bo właśnie jesteśmy w Skopie, stolicy Macedonii Północnej, a po Skopie jeszcze wybiorę się do Ochrydy. Jedziecie ze mną? No to lecimy. To jest cała Macedonia. Kolejka stanęła, coś się chyba zepsuło i nie pojedzie w dół. Więc jak ja mam tam schodzić, kurde, już nóg nie czuję. Kiedy myślimy o Bałkanach, Macedonia Północna zapewne nie przychodzi nam pierwsza do głowy, o ile w ogóle, ale ja uważam, że jest to kraj niedoceniony i jak najbardziej wart poznania, bo skrywa prawdziwe perełki. Dziś odwiedzam Skopje, stolicę, o której mówi się, że jest nieciekawa i należy omijać ją szerokim łukiem. Zobaczmy, jak wygląda naprawdę. Słuchajcie, znalazłem mapę Skopje Tourist Map, chciałem Wam parę rzeczy pokazać, no ale tu się nie da, więc musimy sobie przejść na drugą stronę. I z drugiej strony mamy wersję niepopisaną. I teraz tak, tutaj jesteśmy, to jest plac macedoński. Tutaj jest ta cała nowa część zbudowana na początku XX wieku. A tutaj mamy powyżej tę część historyczną, otomańską i zamek. I to jest właściwie całe centrum Skopje, które w ciągu jednego, maksymalnie 2 dni można spokojnie obejść. Jesteśmy na centralnym placu Skopje, to jest plac macedoński, to jest centrum i tutaj w tym miejscu właśnie zbudowało się, jeszcze tutaj po części się buduje to nowe centrum Skopje, które różne budzi kontrowersje, bo taki neoklasycystyczny styl nie wszystkim się podoba. Tu mamy rzekę Vardar i za rzeką jest część ta taka stara, czyli stare miasto, oni to nazywają Stary Bazar, część otomańska i przechodzi się do niej właśnie przez ten tutaj most kamienny, sławny kamienny most, symbol miasta, który został wpisany na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO. Centrum miasta wyznacza ogromny, największy w kraju, bo zajmujący aż 18,5 tysiąca m2, plac Macedonii. W połączeniu z 3 odchodzącymi od niego ulicami stanowi popularny miejski deptak, miejsce spotkań i ważnych wydarzeń. Na plac i tam, gdzie tylko wzrok sięga, z gigantycznego, otoczonego fontannami pomnika spogląda sam Aleksander Wielki. Jego też nie sposób nie zauważyć. W centrum miasta mamy bardzo przyjemny bulwar z knajpeczkami, tutaj są jakieś sklepy, centra handlowe, nad rzeką Vardar. Tutaj nawet mamy statek zacumowany, a ten statek to jest w ogóle hotel, który brałem pod uwagę, żeby sobie tutaj wziąć pokój, ale nie wiedziałem, jak on będzie wyglądał i czy faktycznie jest tak zacumowany, czy to jest zbudowane. A okazuje się, że to w ogóle jest zbudowane, to nie jest żaden statek. No więc już wiem, jak wygląda. Ale nie śpię tutaj. Zatrzymałem się gdzieś indziej. Zresztą ulicę dalej. Skopijski Most Sztuki. Zbudowany w 2012 roku jako część tutaj odnowy tego centrum. I po każdej stronie stoją pomniki, posągi najbardziej znamienitych, zasłużonych postaci literatury, kultury, sztuki, pisarze, aktorzy i tak dalej. Tych postaci jest 35. Jak oni to policzyli? Przecież tutaj musi być z jednej strony chyba więcej o jedną. 35 postaci, ale to też chyba nie na moście, tylko tam dalej widzę wzdłuż tej promenady też są kolejne pomniki. No, ale Skopje to jest w ogóle
miasta pomników. Tutaj po prostu na każdym kroku można spotkać jakiś odlew z brązu albo beton. Sorki, mały update, nie wytrzymałem i musiałem policzyć, bo coś mi się tutaj nie zgadzało. Na samym moście mamy 26, ale po tej stronie jeszcze na bulwarze mamy 12 i ci tutaj w środku, no to jest razem 40, a nie 35, jak tutaj napisali. Widocznie tablica powstała wcześniej, zanim jeszcze dołożyli 5 wspaniałych. A oto jesteśmy na moście cywilizacji Macedonii, tak go nazwali. On też powstał w 2012-2013 roku jako część odbudowy tutaj, czy budowy na nowo tego ścisłego centrum Skopje. A za nami Muzeum Archeologiczne, no i po bokach też same pomniki. Tym razem są to osoby zasłużone dla historii lokalnej, ale również historii świata. Tutaj jest jeden most obok drugiego, ale jeden z nich jest najważniejszy. Ten właśnie za moimi plecami to jest sławny kamienny most, który łączy jakby dwa światy. Łączy to miasto tutaj, powiedzmy, nowoczesne, to nowe, i starą otomańską dzielnicę, tam Czarszija, to jest ten taki stary bazar, oni na to mówią. To jest takie miejsce, które przetrwało właściwie w miarę w niezmienionej formie i to jest takie ichnie stare miasto. Zaraz tam pójdziemy zobaczyć. Kamienny most to najstarszy zachowany most w Skopie, pochodzący z czasów osmańskich i stanowiący do dziś symbol miasta. Zbudowany z kamiennych bloków, ma 12 przęseł i 214 metrów długości. Kilkakrotnie w swojej historii ulegał poważnym uszkodzeniom na skutek trzęsień ziemi, powodzi i zawirowań wojennych, ale aktualnie po ostatniej renowacji odzyskał swój pierwotny blask i znów łączy współczesne centrum miasta ze starą dzielnicą osmańską zwaną Czaršiją. Właśnie przekraczamy rzekę Vardar przez most kamienny, ten najbardziej historyczny, i tutaj nawet jest taka tablica, gdzie jest napisane, że ten most został zrekonstruowany przez Turków w połowie XV wieku i przetransportowany tutaj właśnie w połowie XVI. No, trochę im się zeszło. Kamienny most, którym idziemy z nowej części do części historycznej, tak zwany Stary Bazar. Święty Cyryl i Metody. Tak ładnie na pomniku wyglądają. A tych pomników tutaj po prostu jest chyba ze 100. Na każdym rogu, na każdym placyku, na każdym placyku jest z 10. Po prostu wszędzie. Popołudnie na Starym Mieście, na Starym Bazarze, jak to oni nazywają. Wygląda to troszkę podobnie do Sarajewa, ale w takiej mniejszej skali. Oczywiście mnóstwo knajpeczek, restauracji, jest gdzie zjeść, jest gdzie wypić lokalnie i mniej lokalnie, jest gdzie kupić pamiątki. No tego jest oczywiście mnóstwo tutaj, więc no, ma bardzo fajny taki bliskowschodni klimacik. Na bazarze starym, w dzień targowy, takie słyszy się rozmowy. Może pan się tu obkupi, pan nie będzie taki głupi. No, dominują tu przede wszystkim moda ślubna, wszelkiej maści świecidełka. Także zwolenniczkom mody ślubnej polecam, ponieważ na pewno tutaj obkupią się przed ślubem w stylu bizantyjskim. Świecidełka to oczywiście nie wszystko. To bardziej w drugiej części, pod koniec tego Starego Bazaru. Tutaj w pierwszej części najpierw są restauracje i kawiarnie, później są sklepy z pamiątkami, później jest z różnymi jakimiś drobnymi gadżetami typu mała AGD i na końcu właśnie suknie ślubne wysadzane złotem, naszyjniki i po prostu luksus.
ale pachnie. Myślę, że to jest już najwyższa pora na pleskawice. Zapada zmrok, co oznacza, że w tym klimacie miasto budzi się do życia. Jak to zazwyczaj bywa, pod osłoną nocy nie widać tego, czego ma nie być widać, a miasto wydaje się ładniejsze. To też jest świetna pora, żeby wreszcie spróbować lokalnej kuchni. Słuchajcie, wieczorem tutaj naprawdę to fajnie wygląda, bo te wszystkie pomniki i tak dalej są podświetlone, więc za dnia to nie wygląda, ale wieczorem tutaj po prostu światło i prawie dźwięk. No dźwięk tutaj od ludzi, bo jest całkiem sporo tutaj dookoła towarzystwa. A ja idę wreszcie coś zjeść na Stare Miasto. Powiem Wam jedno. Bałkany wymiatają, jeśli chodzi o jedzenie. Moja ulubiona pleskawica i sałatka szopska. Palce lizać. Życie nocne kwitnie, bary otwarte, na zewnątrz sporo ludzi. Przyjemnie, bardzo fajnie, wieczór się kończy, ale jeszcze rano trochę dla Was pofilmuję. Do zobaczenia. Dzień dobry, Skopje, dzień drugi. Wczoraj tak sobie zażartowałem, że to jest Aleksander Wielki. No to ja go tak nazwałem, to nie jest Aleksander Wielki, to jest po prostu wielki, wypasiony, ale pomnik rycerza na koniu, który stoi twarzą w twarz z drugim rycerzem piechoty, który stoi 500 metrów dalej. Ale muszę Wam powiedzieć parę słów na temat tego tutaj nowego centrum Skopje, ponieważ trzeba zacząć od trzęsienia ziemi, wielkiego trzęsienia ziemi, które miało miejsce w 1963 roku i zrównało z ziemią 75% miasta. No czyli możecie sobie wyobrazić, tutaj po prostu nie było nic. Zginęło ponad 1000 osób, a potem właściwie do dzisiaj to miasto jest odbudowywane przez tyle lat. I w 2010 roku postanowiono wprowadzić taki program, który się nazywał Skopje 2014. I do tego roku postanowiono odbudować to ścisłe centrum. No i tu zaczynają się kontrowersje, ponieważ zdecydowano się na taki neoklasycystyczny styl plus dziesiątki pomników upamiętniających po prostu wszystkich chyba możliwych tutaj zasłużonych w historii, w dziejach Macedonii. No i mamy to, co mamy, czyli totalny misz-masz. W tych budynkach mamy głównie muzea, mamy instytucje państwowe, no i ten wielki plac macedoński za moimi plecami z wielkim pomnikiem. A my dzisiaj idziemy na zamek, to się nazywa Kale Skopje, czy Skopje Kale. Idziemy do tego bastionu, zobaczyć jak wygląda, mam nadzieję, że będzie otwarty. Ale tak się rozglądam dookoła, wszędzie jesteśmy otoczeni górami, w związku z tym właśnie w nocy było dosyć zimno, nie powiem. A w moim hotelu miałem, jak się okazało już jak szedłem spać, jedno prześcieradło. Koniec. Jedno prześcieradło, żeby na nim się położyć. A czym przykryć, to tego już nie wie nikt. Na szczęście znalazłem kołdrę w szafie bez powłoczki. No, trochę dziwne uczucie, no ale cóż, jak jest zimno, to człowiek sobie poradzi w każdej sytuacji. Z zamku roztacza się przepiękny widok.
No ale nie dla wszystkich, bo mi zabrakło najwidoczniej kilku centymetrów i mogę sobie tylko oglądać przez te malutkie okienka. No ale od czego ma się wysięgnik? Nakręcimy z góry. Się trzymać, bo tutaj jest tak niebezpiecznie, to jest wielka dziura, a państwo z dużego kraju ze wschodu sobie wchodzili tutaj na murek, co przyprawiało mnie o po prostu ciarki. Tutaj z góry z fortecy jest fantastyczny po prostu widok na całe miasto. Tam mamy ten wielki plac macedoński, stary kamienny most i tutaj przechodzimy do tej części, gdzie jest otomański stary bazar. Mamy tutaj dużo meczetów, ja naliczyłem ich co najmniej 6, nawet 7. Mamy również karawanseraj tutaj na dole, czyli taki starodawny, osmański jeszcze zajazd dla karawan, czyli miejsce, gdzie nocowali kupcy, kiedy przyjeżdżali do miasta. Nie tylko oni, ale nocowały również ich pojazdy, konie i tak dalej. Mamy też te dwie tutaj wypukłe, takie, znaczy wypukłe, no kopuły, no wiadomo, że wypukłe. Te dwie kopuły to jest jedna z łaźni, a te łaźnie są teraz zamienione na galerię sztuki i na takie centra wystawiennicze. A jeszcze tam w oddali widać taką czerwoną wieżę zegarową. To jest też historyczna wieża, na której jest zegar, jak sama nazwa wskazuje, a ten zegar zatrzymał się w momencie, kiedy Skopje nawiedziło trzęsienie ziemi w 1963 roku. Wszystkie drogi prowadzą a raczej na Stare Miasto, czyli Wielki Bazar. Schodząc z zamku odwiedzam jeszcze kilka bardzo ładnych świątyń. Jedną z nich jest zabytkowy XV-wieczny meczet Mustafa Paszy. Wąskimi uliczkami trafiam na małe podwórko, na którym mieści się cerkiew w niebo Wstąpienia Pańskiego z XVI wieku, a w środku kryje się wyjątkowy ikonostas. Jest to ściana ikon i malowideł religijnych, oddzielająca nawę główną od sanktuarium w kościele. Ikonostas i ikony w Skopie zostały wykonane przez lokalne spółdzielnie i handlarzy. Czy coś Wam przypominają takie stragany na ulicy? No, przypominają cofnięcie się o 20 lat, kiedy u nas było tego pełno. Nawet na głównych ulicach głównych miast po prostu ciągnęły się stragany z mydłem i powidłem. No tutaj jeszcze w dalszym ciągu można spotkać tego typu folklor. Odchodząc od placu macedońskiego w drugą stronę, w stronę miasta, mamy taki bardzo fajny pasaż ze sklepami, z bardzo fajnymi knajpkami, gdzie można bardzo miło spędzić czas. No a muszę przyznać, że akurat restauracje i puby, bary, kawiarnie to jest bardzo mocna strona tutaj Skopje, bo mają bardzo ładne miejsca, bardzo ładny wystrój, każde jest inne, mnóstwo tego wszystkiego jest, także no na pewno człowiek tutaj nie wyjdzie głodny, spragniony i, że tak powiem, w złym humorze, bo każde to miejsce poprawia humor bardzo fajnie.
Ten budynek za moimi plecami to jest stary dworzec kolejowy w Skopie, który powstał w latach 1938-40. To był ogromny budynek, on się tam ciągnął jeszcze, tu była centralna część i lewe skrzydło i to wszystko niestety zawaliło się lub doznało bardzo poważnych uszkodzeń podczas trzęsienia ziemi. W 1963 roku została się tylko ta część tutaj z zegarem i lewe skrzydło, które jest teraz muzeum miejskim, Muzeum Miasta Skopie. Na pewno każdy z Was zna albo słyszał o Matce Teresie z Kalkuty, ale mało kto wie, że Matka Teresa urodziła się w Skopie. I tu właśnie w tym miejscu, w samym centrum miasta, jest taki dom poświęcony właśnie Matce Teresie. Tutaj ten oryginalny dom, w którym ona się urodziła, niestety nie przetrwał trzęsienia ziemi, więc odbudowano go w takim stylu, powiedzmy, bardzo macedońskim, czyli dół klasyczny, a góra nowoczesna. No nie wiem, czy ten styl trafi w gust Wasz, bo w mój tak średnio, no ale zobaczmy przynajmniej, jak wygląda z zewnątrz. Czy to Paryż? Nie, to Skopie, ale łuk triumfalny? Proszę bardzo. Wypisz, wymaluj, jak w Paryżu. Byłem już kiedyś w Skopie, właściwie to nie kiedyś, tylko 6 lat temu i muszę powiedzieć, że tak właśnie zapamiętałem to miasto jako pełne dziwnych pomników, dziwnych takich nowych budowli, znaczy nowych budowli w starym stylu. I taki tutaj panuje miszmasz totalny. Dużo jest w ogóle jeszcze budowy różnej. Właściwie to niewiele się zmieniło przez te 6 lat, muszę powiedzieć. Aczkolwiek samo centrum jest całkiem przyjemne. Jakby nie widać już tego na szczęście, że to była socjalistyczna republika. No ale jednak jest różnica, jeśli mamy porównać kraje unijne, jak choćby Polskę i kraje, które do Unii się jeszcze nie dostały. Natomiast myślę, że i tak radzą sobie całkiem nieźle. Czy to Londyn? Nie. To Skopie. A czerwone autobusy piętrowe? Zapomniałem, że tutaj te autobusy jeżdżą. Ich jest całkiem sporo. Znakiem rozpoznawczym w Skopie na zawsze będą jednak pomniki, o których zresztą już kilkakrotnie wspominałem. Muszę przyznać, że jak na tak mały kraj, to mają całkiem sporo bohaterów. Moi drodzy, jak podsumować Skopie? No nie jest to łatwa sprawa, ponieważ tutaj nie ma zdań podzielonych. Albo się podoba, albo się nie podoba. Mnie się podoba. Jest to totalny miszmasz wszystkiego i naprawdę czasami można zwariować od nadmiaru na przykład pomników, ale uważam, że stara część jest bardzo przyjemna i przede wszystkim można sobie tutaj fajnie pospacerować, można zrobić jakieś zakupy, można dobrze zjeść, można dobrze też się napić i nie wydać na to wszystko fortuny. Ludzie są, powiem szczerze, różni. Jednak chyba tutaj bardziej widać taką mentalność postkomunistyczną niż w innych krajach, no bo generalnie są mili, ale jakby no, nie zawsze jest tak różowe, jakby się wydawało. Ale nie spotkałem się z żadną sytuacją, która by mnie jakoś, nie wiem, tutaj zszokowała. Tak więc polecam. Warto na pewno odwiedzić, zobaczyć, jak wygląda stolica Macedonii Północnej i jak oni sobie tutaj w dzisiejszych czasach radzą. Trochę mi to przypomina nasze miasta 20 lat temu. Możecie sobie też zobaczyć, jak wyglądałby nasz kraj, gdybyśmy nie wstąpili do Unii. Czy jesteśmy zwolennikami, jesteście zwolennikami tego, czy nie. No ale warto sobie właśnie zobaczyć na przykładzie takiego kraju, jakim jest Północna Macedonia, gdzie nie trafiły tutaj tak ogromne pieniądze unijne. Więc już się gdzieś tutaj zapuściłem w uliczki. Gdzie ja tu jadłem ostatnio? Taka była fajna Sladkarnica, czyli cukiernia. Bardzo mi się ta nazwa spodobała i ja muszę tutaj zaraz do tej Sladkarnicy trafić. Sladkarnica jest i dacie wiarę, ona się nazywa Sladkarnica Ohrid. Skąd oni wiedzieli, że ja właśnie tam zaraz jadę?
To właściwie miało być pożegnanie, ale wyjeżdżałem z niedosytem, że z braku czasu oprócz centrum miasta nie zobaczyłem jego najciekawszej atrakcji, która mieści się właśnie poza nim. Postanowiłem więc wrócić jakiś czas później i dokończyć zwiedzanie. I była to najlepsza z możliwych decyzji. Na przedmieściach Skopje i w odległości krótkiej jazdy miejskim autobusem znajduje się jedna z macedońskich perełek – Kanion Matka. Oprócz kilku szlaków turystycznych, które ciągną się kilometrami wzdłuż kanionu, warto skorzystać z wycieczki łódką lub wypożyczyć kajak i przy okazji odwiedzić jaskinię Vrelo. Widoki w obu przypadkach są oszałamiające. Jaskinia Vrelo to jest jedno z 77 miejsc, które walczyło o miano wpisu jako nowy cud świata. W najszerszym miejscu ma ona 36 metrów szerokości, właściwie to jest 36 na 36 i jest głęboka na ponad 200 metrów. W 2010 roku była tutaj ekspedycja płetwonurkowa, międzynarodowa zresztą, i właśnie płetwonurkowie zeszli na głębokość 212 metrów, ale zaświadczają, że jest ona o wiele, wiele głębsza. Kanion Matka to obowiązkowy punkt zwiedzania i przy okazji miejsce, gdzie można odetchnąć od gorącego i ruchliwego miasta. Do pełni szczęścia pozostał mi jeszcze jeden, ostatni punkt programu. Hello. Okay. Thank you. Chcecie zobaczyć ładne Skopje? Jest to możliwe, ale trzeba wjechać na górę Wodno, tą oto właśnie koleją gondolową, która startuje nie z samego dołu, nie z samego miasta. Trzeba podjechać do dolnej stacji autobusem numer 25 do przystanku Srednie Wodno i stamtąd właśnie kolejka linowa zawiezie Was na szczyt Wodno, gdzie znajduje się tak zwany krzyż milenijny. I z tej perspektywy Skopje wygląda naprawdę ładnie. Kurczę, chyba utknąłem. Kolejka stanęła. Coś się chyba zepsuło i nie pojedzie w dół. Więc jak ja mam tam schodzić, kurde, już nóg nie czuję. Dotarłem na górę Wodno. Dotarłem kolejką linową, więc nie było to takie trudne. Co prawda mówię, że jestem na górze, a teraz jestem w dołku, ale wierzcie mi, bo zobaczcie, jaki jest widok. Z tej strony mamy fantastyczne góry, lasy, jakieś małe wioski. Naprawdę fenomenalny widok. Z tej strony już jest trochę inaczej, bo mamy takie coś.
to ten beton tutaj, który prawdopodobnie będzie jakąś świeżą platformą widokową albo wieżą telewizyjną, może będą jakieś restauracje, no zobaczymy, ale tam na dole to jest właśnie to jest miasto i ono z góry wygląda naprawdę rewelacyjnie, musicie tutaj przyjechać. Kolejka ruszyła. No to się nie spocę. Moi drodzy, i to by było na tyle ze Skopje. Mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, żeby dać miastu szansę. I może jeżeli nie centrum, to okolice Skopje są naprawdę bardzo ciekawe. Dzięki, że byliście ze mną. Pozdrawiam, do zobaczenia następnym razem. I tu subskrybujcie kanał. Zaszło słońce, a ja uciekam. Cześć! Można płacić złotówkami i jest taniej niż w Biedronce. No dacie wiarę?